Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ananasową delicję na zimno. Do masy potrzebować będziemy 800 g twarogu sernikowego z wiaderka, 800 ml śmietanki kremówki 30%, 170 g cukru pudru, 4 łyżek żelatyny, 100 ml wrzątku do żelatyny, jednej puszki ananasa 565 g, bez zalewy tam wychodzi 340 g oraz jednej cytryny. A dodatkowo potrzebujemy 2 paczek herbatników maślanych i kawałka czekolady mlecznej lub deserowej. Zaczniemy od paru przygotowań. Najpierw ananasa odcedzamy z zalewy, odciskamy na ręcznikach papierowych, a następnie kroimy w kosteczkę. Pokrojonego ananasa zostawiamy na później. A teraz cytryna, którą wcześniej sparzyliśmy wrzątkiem. Teraz ścieramy skórkę. Pamiętajmy, żeby tylko to żółte zetrzeć, tego białego nie, bo wtedy ciasto będzie gorzkie. Skórkę z całej cytryny ocieramy. Następnie wyciskamy sok z tej cytryny. I również oba produkty zostawiamy na później. Foremka, której spód wykładamy papierem do pieczenia, na spód wykładamy herbatniki. Orientacyjna ilość 18 sztuk, wiadomo, każde herbatniki są innej wielkości, więc może być więcej, może być mniej. Spód w foremce przygotowany, odkładamy na później. Teraz żelatyna, wsypujemy ją do miseczki, zalewamy wrzątkiem i zostawiamy, żeby napęczniała. Jak napęcznieje, mieszamy, żeby rozpuściła się w wodzie. A jak się rozpuści, zostawiamy do wystudzenia. A teraz już konkretnie robimy ciasto, czyli wlewamy śmietankę kremówkę bezpośrednio wyciągniętą z lodówki, taką zimną, i ubijamy na sztywno. Gdyby chcieli Państwo się zorientować, jakie są śmietanki kremówki, jak się ubijają szybko albo jakie mają składniki, zapraszam do nas na stronę, tam jest wielki test śmietanek kremówek. Można sobie pooglądać, poczytać, może się czegoś dowiedzieć. A w międzyczasie ubiliśmy już śmietankę kremówkę na sztywno i zostawiamy na chwileczkę. Bierzemy drugą miskę, do niej dajemy twaróg sernikowy z wiaderka, dosypujemy cukier puder, dodajemy skórkę z cytryny i sok. Włączamy mikser i wszystko ze sobą łączymy. Jak wszystko dobrze się wymiesza, wtedy parcjami dodajemy bitą śmietanę i łączymy z całością masy. Jak Państwo widzą, tej masy robi się dużo, ale to nie szkodzi. Tak bitą śmietanę aż do wykończenia, później wszystko raz, dwa jeszcze przemieszajmy, żeby się dobrze połączyło. Wtedy dodajemy wystudzoną żelatynę. Jeżeli włożymy paluszek do środka, temperatura musi być obojętna, ani zimna, ani ciepła. Wtedy możemy dopiero dodać tą żelatynę. Dodajemy, mieszamy. Pamiętajmy, że żelatyna ma tendencję do opadania na spód, na boki, więc trzeba to wszystko dobrze wymieszać. A przy takiej ilości trzeba się przyłożyć. I na koniec jeszcze ananas pokrojony w kosteczkę. Tu mieszamy tylko tyle, żeby ten ananas połączył się z masą. Jak dodamy całego ananasa i dobrze go wymieszamy z masą, odstawiamy mikser. Bierzemy 3 miseczki i dzielimy masę na 3 równe części. Wracamy do naszej foremki, której spód wyłożyliśmy herbatnikami. Teraz wykładamy pierwszą część masy.
rozprowadzamy po całym spodzie, wyrównujemy. Następnie wykładamy kolejną warstwę herbatników. Tu jest około 19 sztuk. Tak jak mówię, herbatniki nawet w jednej paczce potrafią mieć różne rozmiary, więc ilość jest orientacyjna. Niektóre musieliśmy dociąć. Leciutko dłońmi dociskamy, wyrównując powierzchnię. I wykładamy kolejną warstwę masy. Tą również wyrównujemy, uzupełniamy tam braki. Kolejna trzecią warstwę herbatników, już ostatnią. Tutaj też orientacyjna ilość tych herbatników jest podana. Leciutko układamy. Jak trzeba docinamy. Leciutko dłońmi dociskamy, wyrównując powierzchnię. I wykładamy ostatnią warstwę masy. Ją też trzeba wyrównać, uzupełnić braki. Ciasto prawie gotowe. Został jeszcze jeden element, czyli taki dekoracyjny. Ścieramy czekoladę mleczną lub deserową na wierzch ciasta. Myśmy to zrobili obierakiem do warzyw. Państwo może mają inny pomysł na udekorowanie czekoladą. Takie ciasto wkładamy do lodówki minimum na 12 godzin, żeby masy stężały, a herbatniki zmiękły. A później już delektujemy się ciastem. Jeżeli ktoś z Państwa nie zasubskrybował naszego kanału, zapraszam, a ja żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.